how we're going to execute the opening, tenant mix, what are we planning to do in Poland, I would like to share with you trends in the retail market, and B, a bit about Atrium, not only in Poland, but rather globally, what was achieved since we took over until now. With, by the way, the wonderful team, most of the team, oh, you know what, not most of the team, big part of the team was here since day one. Zanim Scott opowie Państwu bardzo szczegółowo, jak to wszystko będzie wyglądało, to znaczy jak planujemy, żeby to otwarcie wyglądało, ja Państwu przybliżę dwie kwestie. Po pierwsze opowiem o trendach panujących teraz na rynku, a po drugie opowiem trochę o historii Atrium od samego początku, to znaczy jak to było na samym początku i co udało nam się osiągnąć przez te wszystkie lata. Wiecie Państwo co? Wydaje mi się, że, właściwie nie wydaje mi się, jestem pewna, że większa część zespołu to są wspaniali ludzie. So I think that we as a landlord, and Atrium is a landlord, and managing and developing shopping center is facing quite a lot of challenges during the years, and it could be perceived as opportunity, it could be perceived as threat. My, Atrium, w momencie, kiedy wynajmujemy powierzchnię naszych centrów handlowych, mamy tak naprawdę przed sobą dwie sytuacje. Znaczy, może być to postrzegane jako możliwość, a może być to jako szansa, a równie dobrze może być to postrzegane jako ryzyko. So let's start with a bit of history. Więc zacznijmy od historii. So I think that in the beginning of the 50s, after the Second World War, people started to move and relocate outside of the cities. Myślę, że zaraz po zakończeniu II wojny światowej, mniej więcej w latach 50., ludzie zaczęli się przemieszczać w kierunku miast. It was not only in Poland, it was all over. People could afford themselves a piece of land, a bigger house, and have nice family living quite comfortably. Miało to miejsce nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ludzie przemieszczali się do miast, dlatego że chcieli sobie pozwolić na większy dom, na kawałek ziemi, na kawałek terenu, na miejsce, w którym mogliby szczęśliwie i wygodnie mieszkać ze swoją rodziną. That requires, I would say, concentration of goods to be purchased far, far away from the main street. Wydaje mi się, że to wymaga koncentracji dóbr, które można nabywać gdzieś daleko od miasta. And not only day-to-day necessities, but rather a place to enjoy yourself, meet friends. I'm not talking about high level of sophistication of cinemas, gastronomy, etc., but something quite basic. Mówię tutaj o czymś takim podstawowym, to znaczy miejscu, w którym ludzie mogą się spotykać, miejscu, w którym ludzie mogą cieszyć się sobą. Nie mówię tutaj o jakichś wysublimowanych restauracjach czy kinach. This is how I believe the first or the beginning of the shopping center, which are more community, neighborhood in small cities, started. Wydaje mi się, że tak właśnie zaczęła się historia pierwszych centrów handlowych w tych mniejszych miejscowościach. The world is changing, and what we see in the last few years is that people are moving more and more, leaving the suburban and coming back to the cities for various reasons. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że to się zmienia, to znaczy ludzie nadal przenoszą się już teraz z terenów podmiejskich do miast. So if we look at the UN report, jeżeli przyjrzymy się raportowi sporządzonemu przez organizację Narodów Zjednoczonych, is suggesting that in 2016 only 1 million people moved from the suburban to the cities every week. I zgodnie z wynikami tego raportu w 2016 roku każdego tygodnia 1 milion ludzi przemieszczało się do miast z terenów podmiejskich. And if we look at the same report, looking forward in 2050, they are claiming that 67 or 70% of the population would be concentrated in the main cities. A jeśli przeczytamy dalej ten raport, to okaże się, że za kilka lat, w 2050 roku, 67 lub 70% ludności na świecie będzie mieszkać w miastach. This phenomenon is being called urbanization. To zjawisko nazywa się procesem urbanizacji. And require another reorganization of companies
landlord, managers of shopping center. Wymaga kolejnej reorganizacji osób, firm, które wynajmują powierzchnię w centrach handlowych. I think that Atrium and the current management and the people on the ground are very quick to say, guys, we would like to put some emphasis, or great emphasis, on location in the big cities, where people are migrating to and not migrating from. Dlatego też Atrium stwierdziło, hej, chcemy skupić się na tych wielkich miastach i chcemy być w miejscach, do których ludzie przyjeżdżają, a nie z których wyjeżdżają. So I think that this project, and we were sitting, and of course you are going to hear more and more and more about, is one of the good examples. I mean, it's located in the main city, but still, if you look around us, it's a growing population. There is quite a lot of construction around us, and this is the kind of an asset we would like to invest in. Dlatego też zanim opowiemy Państwu bardziej szczegółowo o tym, o naszym obiekcie, w którym właściwie już jesteśmy i się znajdujemy, i on jest idealnym przykładem tego, o czym mówiłam. Dlatego, że jesteśmy w dużym mieście, w mieście, w którym liczba ludności stale wzrasta, a jednocześnie widzimy, jeżeli spojrzymy dookoła, to widzimy, że ten obszar się rozwija. Dookoła jest mnóstwo inwestycji budowlanych. In addition to that, or what we call urbanization, we have the so-called threat/opportunity of the e-commerce. Oprócz jeszcze procesu urbanizacji, mówimy także o możliwościach nabywczych naszych klientów. So let's go back a bit to the history. We just talked on the fact that we had this neighborhood community shopping center in which we had daily necessities, right? We had some services, we had supermarket, maybe do-it-yourself, coffee place to drink coffee, sort of, this is it. Look at now, shopping center, which are, if you look at the tenant mix, much more sophisticated. You have not only services, but a lot of entertainment. If you walk later on, you would see the future fast food of this shopping center. Now, this is not fast food. This is not a traditional fast food. This is an experience. And yeah, at the end of the day, everybody is eating, right? But the question is, what kind of feeling you're getting out of sitting in a place which designed A or designed Y or has A offer or B offer. Więc cofnijmy się jeszcze wstecz i przyjrzyjmy się temu aspektowi historycznemu. To znaczy, początkowo te centra handlowe były takimi sąsiedzkimi centrami handlowymi, które świadczyły pewne usługi, w których był oczywiście tam sklep, można było zrobić zakupy, były także miejsca, w których można było napić się kawy. A spójrzmy na dzisiejsze, na obecne centra handlowe. Świadczą one pełen zakres usług, ale także oferują nam ogromne możliwości w zakresie rozrywki. Kiedyś były to mieściły się tutaj zwykłe fast foody. Teraz to już nie są takie tradycyjne fast foody. Teraz jedzenie wiąże się z doświadczeniem. I zwróćmy uwagę, że pod koniec dnia wszyscy ludzie jedzą, to znaczy wszyscy siedzą w centrach handlowych i jedzą. I teraz pojawia się pytanie, jakie jest nasze uczucie? To znaczy, jeżeli podchodzimy do tego właśnie z perspektywy A, o której mówiłam, czy z perspektywy B, czy mieszamy te obydwie perspektywy? So Atrium had to follow the locations, or to follow up the customers. You have to follow up the taste of the customer, meaning to think very carefully about the mix of the tenant. And now you have to think how I will be in a position that I would not lose from the e-commerce, meaning that I would use it for my advantage. Więc to podejście A, o którym mówiłam, to jest wsłuchiwanie się w potrzeby naszych klientów. To jest próba poznania ich smaku i ich gustu, ale także zapewnienie im możliwości jak największej mieszanki najemców, tak żeby mogli mieć wybór. Because I mean, if you're looking at the numbers and money that is being directed to e-commerce, this is something you're saying, yeah, I'm investing in this kind of mall.
I'm putting tons of money, I'm doing all the right things, but at the end of the day, I mean, the e-commerce is giving more opportunity. No, you can look at it this way, you can look at it as an opportunity. So, I dlatego możemy się zastanowić, jak oferując takie możliwości, co zrobić, żeby nie stracić naszych klientów, żeby oni jednak nie korzystali z usług e-handlu. Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się liczbom, to zobaczymy, że my inwestujemy, wkładamy w to mnóstwo serca i pieniędzy, a rzeczywiście e-handel daje zupełnie inne możliwości. So, people are going to shopping center and people have much more opportunities through shopping online. People are coming to the shopping center, all of them, I would say most of them, the vast majority, would hold an iPhone or the equivalent, right? Teraz e-handel może być zarówno zagrożeniem, jak i szansą. Ludzie, którzy przychodzą do centrów handlowych, którzy robią też zakupy online, w większości, umówmy się, mają albo iPhony, albo podobnego rodzaju smartfony. They are very sophisticated, so they are willing, okay, to take so-called hits in order to get the best deal and to feel a bit special as well. I umówmy się, że są w stanie złapać pewnego rodzaju wskazówki, tak żeby czuć się naprawdę dopieszczeni, żeby czuć, że są wyjątkowi. They are willing to share their location. Są w stanie podzielić się z innymi 5 years ago it was unheard of. Jeszcze 5 lat temu to było nie do pomyślenia. They are willing to receive advertising to their iPhone, although it's really bothering, but could be that you're getting something out of it. Są w stanie także zgodzić się na uzyskiwanie informacji, na uzyskiwanie reklam poprzez swoje iPhony. So they want to be here. There are things that they cannot do through iPhone. They cannot do, I mean, I cannot do many more through the online. I assume, I don't know. But probably it's very hard to exercise through it's very hard to eat. I mean, yes, you can eat yourself every day by food you are ordering, but you don't have the experience, you don't have the feel, you don't have someone thinking of you as a person. I would like to give you my personal experience. I oczywiście te osoby są tutaj, bo chcą tutaj być. Oczywiście są rzeczy, których nie możemy zrobić przez telefon. Na przykład ja nie mogę wykonać moich obowiązków domowych niestety przez telefon. Could be that I'm being bought cheap, I don't know, but I will share it with you. Możliwe, że zwierzam się za bardzo, ale tak naprawdę powiem wam o tym. There's a shopping center which I'm nearby where I live. And the whole parking issue is hell. Not only hell, it's -4. You have to enter, you have to take the ticket, you have to go to the cash to pay, etc., etc. And anyhow, although it's one of the best shopping center, I'm avoiding it. I don't feel like. I opowiem wam o jednym centrum handlowym, które jest niedaleko miejsca, którego mieszkam. To znaczy, to wygląda naprawdę jak piekło. Piekło dlatego, że trzeba zjechać na poziom -4. Tam trzeba wziąć bilet, za który trzeba pójść do kasy, opłacić. I mimo, że to jest rzeczywiście jedno z najlepszych centrów handlowych na moim obszarze, to nie lubię tam chodzić. Ja po prostu tego nie czuję. But the weather is always a winner, and in one rainy day, I enter the shopping center. No ale oczywiście pogoda zawsze zmusza nas do podjęcia pewnych kroków i pewnego deszczowego dnia weszłam do tego centrum handlowego. While driving into the underground, I received an SMS. W momencie, kiedy wjeżdżałam do podziemia, otrzymałam SMS-a. I'm looking at my SMS and it says, would you like to download an application that would direct you to the place that parking is available in this horrible place and would allow you to pay your ticket through your phone when you're out. You don't have to go to anywhere to put your tickets, etc. I czytam tego SMS-a, a jego treść brzmi następująco. Czy chcesz ściągnąć aplikację, która pomoże Ci znaleźć miejsce, w którym będziesz mogła zaparkować, które wskaże Ci wolne miejsce na parkingu, a także aplikację, dzięki której będziesz mogła dokonać płatności online za bilet i nie będziesz musiała iść do żadnej kasy. I mean, I was so excited.
Byłam taka podekscytowana. I said, of course. Well, dude, of course, I would Powiedziałam, love to. I didn't check if oczywiście. I'm paying 1 penny more on the parking or anything. Oczywiście, że chcę. To znaczy nie miało dla mnie znaczenia, czy zapłacę, nie wiem,